Ale to jest Aygo! Aygo Cross! I o tym będzie dzisiejszy Insider. Hulajnoga to dziś najbardziej popularny miejski środek transportu z silnikiem. Mistrz krótkich dystansów, ale jak mamy złą pogodę i chcemy zabrać ze sobą przyjaciół czy bagaże, to raczej poszukamy jakiegoś małego miejskiego auta. Aygo Cross to nowość od Toyoty. Widać, że Japończycy stworzyli ten samochód od nowa. To teraz crossover z podwyższonym zawieszeniem. Czy taki samochód sprawdzi się w Polsce? O tym będzie dzisiejszy Insider. Toyota Aygo zawsze była małym miejskim samochodem. Była, bo teraz to się zmienia. Oto dowód. Zobaczcie, tak wygląda największe dostępne w dotychczasowej generacji koło w Aygo. 15-calowe. A to koło od nowej generacji Aygo Cross. Aż 18 cali. Różnicę widać gołym okiem. Jest kolosalna. Tak duże koła muszą dać solidną podstawę nowemu, dużo większemu nadwoziu Aygo. Bo teraz Aygo to Aygo X, czyli Cross. Zrywa ze stylem i wymiarami poprzednika i awansuje do ligi większego Yarisa. Ale Aygo Cross to cały czas samochód miejski, a skoro mówimy o mieście, to w mieście chyba liczy się stylówka. Jest z nami dzisiaj Hubert. Cześć Hubercie. Cześć Robert. Zobaczcie gościa, prawdziwy młody człowiek z miasta. On chyba wie, jak się nosić w mieście i pewnie dużo wie o stylówce. Hubercie, to na czym polega dziś miejska stylówka? Czy dużo się zmieniło od moich czasów? Przede wszystkim dzisiaj moda to jest wyrażanie siebie, wyrażanie tego, jak się ktoś czuje z tym, co ma na sobie. No i najważniejsze, buty. Buty w dzisiejszych czasach odgrywają bardzo dużą rolę, bo świadczą o tym, do jakiej też subkultury ktoś należy. Buty są często gęsto limitowane, można się na nie zapisać i można je wylosować, pierwszeństwo do zakupu. No i one często gęsto na rynku potem są dużo droższe, niż można było je kupić na początku. Ha! To skoro już mówimy o tym stylu i skoro buty są tak ważne, to coś mi się wydaje, że Aygo Cross doskonale wpisuje się w te trendy, bo sami widzieliście. Ten samochód wielkimi, pięknymi, dużymi kołami z ładnymi felgami stoi. To są jego buty. I te buty go wyróżniają. Za kierownicą Aygo Cross siedzimy dużo wygodniej i przestronniej niż w poprzedniku. Zobaczcie sami. Kuba ma bardzo dobrą pozycję. Do tego w nowych, bardziej dopasowanych fotelach mamy punkt biodrowy o 5,5 cm wyżej niż w poprzedniku. Dzięki temu siedzimy nie tylko wygodniej, ale widzimy zza kierownicy więcej. Cały system sterowania i wyświetlaczy włącznie z multimediami jest najnowszej generacji. Jest kolorowy, jest bardzo czytelny i jednocześnie bardzo nowoczesny. Centralny wyświetlacz o przekątnej 9 cali posiada zaszyty w sobie system multimedialny najnowszej generacji. Między innymi system ten potrafi aktualizować się zdalnie z chmury. Co więcej, połączy się także zdalnie z naszym telefonem, wykorzystując na przykład interfejs Apple CarPlay. No i oczywiście możemy przenieść na przykład mapę Google'a z naszego telefonu wprost na ten duży centralny wyświetlacz. A system JBL-a w Toyocie Aygo Cross ma teraz 300 W mocy. Już kilka lat temu Kuba Przygoński sprawdził przestronność poprzedniego Aygo, zapraszając do środka 15 dzieci. Ale to jest Aygo Cross, zupełnie nowy model, więc nasz test jest inny. Zobaczcie, kto tutaj wsiada. O patko, ale panowie trzęsą tym samochodem. To są zawodnicy futbolu amerykańskiego. Tutaj nie ma przelewek. Faceci na schwał, no to zobaczmy, jak się siedzi. Proszę bardzo, przedni rząd siedzeń. Tu jest przestronnie, ja nawet nie mam szansy ocierać się ramionami czy barkami z pasażerem obok. No a z tyłu, panowie, chwila prawdy. No widzę, że chyba panowie dadzą radę, ale
tak lekko to nie jest, jak widzicie, bo ramiona są blisko siebie, głowy pochylone, taka pozycja trochę embrionalna. Po mieście to by się chyba dało pojechać, ale w dalszą trasę... Na trening dojedziemy. To jedziemy na trening. Bagażnik Aygo Cross jest o 55 litrów mniejszy niż w Yarisie, ale o 63 litry w wersji bez JBL większy niż w poprzednim Aygo. Co to oznacza? Kuba i Bartek zaraz to sprawdzą. Jak widzieliście, 63 litry więcej w Aygo Cross oznaczają jedną dużą dodatkową torbę. Ale pamiętajcie, ten samochód ma instalację systemu JBL. Gdyby jej nie miał, zmieścilibyśmy jeszcze prawdopodobnie jedną torbę więcej. Te dwa samochody dzieli 9 cm w rozstawach osi. W teorii na korzyść Aygo Cross. Postanowiliśmy zrobić taki prawdziwy rodzinny test. Jola razem z córką Tosią sprawdzą, jak jest naprawdę. No dobrze, Jolu, to czas na rodzinny werdykt. Który fajniejszy? Aygo Cross, dlatego że ma o wiele wygodniejsze siedzenia, ale jest też dużo miejsca tutaj wewnątrz, więcej niż w tej wcześniejszej wersji. Jeśli interesują Was ciekawostki ze świata Toyoty, chcecie wiedzieć więcej o nowych modelach tej marki, subskrybujcie kanał Toyota News na YouTubie. Aygo Cross ma najwyższy z tej trójki prześwit, dlatego nie są mu straszne żadne miejskie krawężniki. Bezpiecznie pojedziemy nim także szutrową drogą, na przykład na działkę. Wysoko poprowadzona maska i wysoko umieszczone lampy powodują także, że ten samochód jest doskonale widoczny na drodze. A my, siedząc wyżej w tym aucie, czujemy się też bezpieczniej. Do tego w każdej wersji Aygo Cross znajdziemy teraz w standardzie pakiety bezpieczeństwa. Dlatego jeżdżąc tym samochodem czujemy się komfortowo i bezpiecznie. Aygo Cross to już trzecia generacja modelu produkowanego przez Toyotę specjalnie dla Europejczyków. Czy wiecie, że magazyn Top Gear przyznał tytuł samochodu roku ex aequo Toyocie Aygo i Bugatti Veyron. W 2008 roku Toyota w Wielkiej Brytanii zrobiła specjalny egzemplarz Aygo Crazy. 200 koni mocy i silnik 1.8 pod maską. Auto wymiatało. Ale my nie byliśmy gorsi i kilka lat później zbudowaliśmy naszą wersję Aygo Sport. Auto miało nieco mniej koni pod maską, a za projektem stał wtedy początkujący inżynier w Toyocie Marcin Dziełak. Dzisiaj to techniczny guru naszej marki. Potężne 18-calowe koło stanowi aż 40% wysokości całego auta, a opona ma jedynie 175 mm szerokości. Dzięki temu auto mniej spala i łatwiej się nim manewruje. Styl drugiej generacji Aygo był inspirowany japońskimi komiksami i anime, a dokładnie serią z Astro Boyem. Litrowy silnik w Aygo Cross jest produkowany w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Wielczu-Laskowicach. Maćku, w czasach, kiedy wszyscy producenci wycofują się z małych samochodów miejskich, twierdząc podobno, że to nie ma sensu przy dzisiejszych normach emisji spalin, Toyota zostaje, co więcej, Toyota idzie do przodu, bo wprowadza zupełnie nowy model. Bardzo ciekawe pytanie. Może pozwól, że najpierw skupimy się na tym, dlaczego się wycofują, skoro samochód mały emituje mniej CO2. W teorii przynajmniej. No ale niestety sprawa nie jest taka prosta, bo emisja CO2
liczona do średniej jest uzależniona od masy auta. W związku z tym niestety samochód im mniejszy, im lżejszy, tym ma bardziej wygórowany cel. W przypadku tego małego samochodu on powinien emitować nie więcej niż 80 gram CO2 według normy. W związku z tym no, Aigo tego nie spełnia. Żaden z małych samochodów nie jest w stanie spełnić, żaden, może źle się wyraziłem, Yaris hybrydowy spełnia, tak? Ale Yaris hybrydowy jest dużo cięższy, w związku z tym ma dużo większy zapas. No nie ma sprawiedliwości niestety, w związku z tym to jest główna przyczyna, niby ekologia, dla której małe samochody emitujące mniej nie będą produkowane za chwilę, no bo mają zły bilans ten ekonomiczny do liczenia średniej. Powiem Ci, że dużo łatwiej spełnić takiemu samochodowi jak RAV4 z silnikiem benzynowym nawet. Toyota wprowadza nowy samochód, tak, ale zauważ, że my sprzedajemy bardzo dużo hybryd i zapas tego CO2 jest dość spory, w związku z tym możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć w ofercie taki samochód jak Aigo, który notabene jest większy, cięższy od tego samochodu, wyższy, a emituje mniej CO2, a mimo to, że ma ten sam silnik. Toyota gra w bank. Kiedy inni producenci uciekają z segmentu małych samochodów miejskich, Japończycy pokazują zupełnie nowy model, w nowej stylistyce, do tego crossover, większy, wygodniejszy, z większą liczbą bajerów i bardzo bezpieczny. Czy taka inwestycja ma sens? Moim zdaniem tak, bo to nadal będzie najtańsza nowa Toyota w Polsce.